Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Librarian on the Road. Dzisiaj udamy się w podróż do Grecji nad jezioro Kerkini na obserwację ptaków. Dlaczego akurat tam? Jezioro Kerkini to jest bardzo ciekawy przykład, jeden z nielicznych przykładów sytuacji, w której ingerencja człowieka w przyrodę jest dla tej przyrody zbawienna, a nie niszcząca. Dlaczego i o co tak naprawdę chodzi? Wszystko zaczęło się w roku 1932, kiedy to na pobliskiej rzece wybudowano tamę. Tama zablokowała wody rzeki, które rozlały się dookoła po pobliskich takich bagiennych terenach, na których były niewielkie jeziorka, niewielkie stawy i stworzyła jedno duże, olbrzymie, bardzo płytkie jezioro. To jest istotne, że bardzo płytkie. To jezioro w niektórych miejscach ma dosłownie kilkadziesiąt centymetrów głębokości, a pod powierzchnią wody znajdują się olbrzymie ilości mułu i błota. Mułu i błota, a co za tym idzie, żyjątek, którymi żywią się właśnie bytujące tam ptaki. I to jest po prostu taki olbrzymi bar, olbrzymia stacja, na której ptaki się posilają. To też jest właśnie w całej tej sytuacji istotne, ponieważ nad jeziorem Kerkini bytuje ponad 220 gatunków ptaków, ale tylko część z nich jest ptakami, które żyją tam na stałe. Duża ilość tych ptaków to są ptaki migrujące, które po prostu przelatują i w tym miejscu odpoczywają, zdobywają siły i właśnie pokarm. Pokarm, który czerpią z tego błota znajdującego się pod bardzo płytką taflą wody. A jak dojechać do Kerkini? Najlepiej własnym samochodem. Gorzej, jeżeli tego samochodu nie posiadamy, no bo wtedy skazani jesteśmy na grecki transport publiczny i w tej sytuacji pozostaje nam praktycznie tylko i wyłącznie pociąg. 2 pociągi z Salonik dziennie i 1 pociąg z Aten. Wysiąść trzeba w miejscowości Livadia Kerkini i stamtąd czeka nas kilkukilometrowy spacer na południe do miasta o takiej samej nazwie jak jezioro. Jeżeli dojdziemy właśnie do owej Kerkini, to tam przy budynku instytutu zajmującego się badaniem ptaków skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę jeziora. Tuż przed jeziorem znajduje się taki duży pensjonat, który wynajmuje łódki, który wynajmuje przewodników i tam możemy się właśnie wybrać na wycieczkę, żeby obejrzeć sobie ptaki. Jest jeden problem. Jest problem z powrotem, ponieważ jak już powiedziałem, są 2 pociągi dziennie, więc jeżeli wybierzemy pociąg ranny, no to niestety w miejscowości trzeba spędzić cały dzień. A za dużo poza jeziorem tam nie ma. Kerkinia jest niestety takim smutnym przykładem tego, co w Grecji stało się po kryzysie. To jest miejscowość opuszczona przez większość mieszkańców, która niegdyś była chyba taką dość prężnie działającą miejscowością wypoczynkową. Można próbować łapać stopa i wracać na własną rękę do Salonik albo do miejsca, w którym nocujemy, albo po prostu spędzić w Kerkini noc. A jakie ptaki możemy zobaczyć nad jeziorem? Zobaczcie sami. No właśnie, takie to oto atrakcje skrywa przed nami jezioro Kerkini. Muszę Was trochę przeprosić za jakość tego filmu. Niestety
trzeba było użyć aparatu z dość dużym zoomem o znacznie gorszej jakości nagrywania filmów i do tego kręciliśmy z łódki, która cały czas się trzęsła, ale może to będzie zachętą, żeby przejechać się nad to jezioro i zobaczyć, jak to wygląda na własne oczy. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli ktoś z Was być może był w Kerkini albo w jakimś innym greckim rezerwacie i chciałby się podzielić wrażeniami, to oczywiście zapraszam do komentowania, a wszystkich innych prosimy o łapki w górę i o subskrypcję. I do zobaczenia w następnym lotrze.